Cześć, witam Synergeek. W kolejnym odcinku to było grane Console Edition i dzisiaj mam dla Was grę, którą męczyłem przez ostatnich kilka tygodni, żeby nie powiedzieć miesięcy. Jest to Xenosaga Epizod 1 o niemieckim podtytule Der Wille zur Macht. Xenosaga, słuchajcie, jest to duchowy spadkobierca Xenogears, które wyszło jeszcze na pierwsze PlayStation. I kolejną jakby odsłoną serii Xeno jest Xenoblade, które było na Wii i które pojawiło się też na Switcha. Xenoblade, Xenogears i Xenosaga, te gry nie mają ze sobą w zasadzie nic wspólnego poza chyba jednym twórcą, który te gry wymyślił, natomiast Xenosaga doczekała się 3 części. Jest to japoński RPG. Pytanie, Krzychu, skąd Ty w ogóle się o tym dowiedziałeś? W latach, kiedy ta gra się pojawiła, albo troszkę po premierze, bardzo często w telewizji Hyper latał trailer tej gry, tak naprawdę drugiej części Xenogears o podtytule Jensen von Gut und Böse. Także ta gra jakby pojawiała się tam na Hyperze, pojawił się trailer, dosyć często on był puszczany, bo on tam był, co reklama to leciało właśnie ten trailer tego Xenosagi i pamiętam, że strasznie mnie to zainteresowało, bo tam były te, wiadomo, w tym trailerze były te najlepsze sceny powycinane i mówię, wow, jak to w ogóle fajnie wygląda. I jakoś się tak wtedy przekonałem do tej gry. I jedyną częścią, w którą grałem, była właśnie ta część druga. Dlaczego tylko druga? No bo zrobiono całkowicie bezsensowną rzecz, którą już dokonywano, ale mam dzisiaj pogniecioną koszulkę, której dokonywano już wcześniej, mianowicie druga część była jedyną częścią Xenosagi, która pojawiła się w Europie. Pierwsza część pojawiła się tylko w Stanach Zjednoczonych, no i Japonii. No w Japonii to wiadomo. I potem przy drugiej części, która wyszła w Europie, zastosowano zabieg, który zrobiono przy Shenmue 2 na Xboxa, czyli gracze, którzy kupowali część drugą, nie wiedzieli, co się działo w części pierwszej, bo ta gra się nie pojawiła na ich rynku, więc dodali płytę DVD z filmem wyjaśniającym, co się działo wcześniej. Absurdem jest natomiast to, że trzecia część Xenosagi pojawiła się ponownie tylko w Stanach Zjednoczonych, a w Europie nie. Także w Europie dostaliśmy tylko środkową część gry, co jest całkowicie absurdem i głupotą, tak? Oczywiście nie jest chyba dziwne, że druga część sprzedała się kiepsko. Powiem Wam tak, będąc całkowitym lajkonikiem, kiedy sięgam po grę, widzę jakiś tytuł, którego nigdy wcześniej nie słyszałem i że tylko to jest druga część, no nie sięgnę po drugą część, nie grając w pierwszą. Myślę, że większość osób tak ma. Dodatkowo niemiecki podtytuł mówi mi, że ta gra może być po niemiecku, co nie do końca mi się podoba. Oczywiście tutaj to już nie jest problem wydawcy, tylko twórców gry, którzy ten niemiecki tytuł zamieścili. Natomiast no było to dosyć słabe, tak? Oczywiście w Stanach pojawiła się cała trylogia, oczywiście druga Xenosaga pojawiła się bez płyty DVD w normalnej formie. Nie było sensu tego wydawać, no bo w sumie gracze mieli dostęp do tej części pierwszej, więc po co wydawać część drugą w takiej formie właśnie, jak pojawiła się w Europie. Co ciekawe, zanim przejdę do samej gry, też pojawiły się wersje premium Xenosagi i o ile dobrze pamiętam, chyba druga część premium Xenosagi jest jedną z najdroższych gier na PlayStation. Te wersje premium w tamtym czasie to były takie w takich pudełkach jak Metal Gear Solid 2 na przykład i tam w środku była figurka, postaci, gra i coś tam jeszcze. Także bardzo fajne te edycje premium były na japońskie szczególnie, bo one właściwie te premium głównie na Japonię wychodziły. Tych gier na PlayStation 2, bo ich nie było dużo, a w zasadzie każda jedna jest dosyć rzadka i trudna do zdobycia. Dzisiaj zajmiemy się tylko częścią pierwszą. Nie wiem, czy będę robił film o części drugiej, części trzeciej, ponieważ te gry tak... Powiem tak, no dwójkę grałem, ale grałem krótko, nie grałem w nią za długo, bo były już tam jakieś inne gry, które mnie pochłonęły, aczkolwiek tam liznąłem trochę tematu i przyrównując do części pierwszej widzę, że tam nie za wiele się zmieniło i to jest jakby jedna historia, która ciągnie się przez 3 części, więc nie wiem, czy będzie sens opowiadać o części drugiej, zwłaszcza, że trochę musi minąć czasu, zanim do niej zasiądę. Słuchajcie, pierwsza Xenosaga
Pierwsza Xenosaga, którą zacząłem, tak przeszedłem od początku do końca, no to właśnie na potrzeby tego materiału. Dla mnie osobiście próg wejścia mega wysoki. Nawet nie chodzi o to, że to jest japoński RPG, chodzi o bardzo specyficzny styl graficzny, styl anime, który został w grze zaprezentowany, mianowicie wszystkie postacie, ja to mówię, że mają truskawkowe gęby, bo mają gęby w kształcie truskawek. Wszystkie wyglądają, jakby miały po 12 lat i mają oczy na 3/4 twarzy. To jest design, który mnie strasznie odrzuca, jeżeli chodzi o japońskie, chińskie bajki. Jestem w stanie przełknąć, nie wiem, Akirę, czy tam, nie wiem, Ghost in the Shell, gdzie te postacie są bardziej realistyczne, ale tutaj ten design jest po prostu dla mnie całkowicie odrzucający. Również główna bohaterka, Shion, która jest taką dziewczyną w okularach, jest tak paskudna, że po prostu na jej mordę to nie mogłem patrzeć. Więc próg wyjścia był dla mnie paradoksalnie niesamowicie wysoki, ale mówię, skoro mam, sprawdzę, bo mówię, grałem w tą część drugą, co prawda nie całą, ale trochę tam liznąłem tematu, bo byłem zaciekawiony. Ciekawe, jak to było wcześniej, jak ta historia cała się rozwinęła. I słuchajcie, mnie tak jakoś wciągnęło, że pierwsza Xenosaga zajęła mi około 40 godzin z bardzo, bardzo dużymi przerwami, o czym zaraz powiem. I muszę przyznać, że strasznie mi się ta gra podobała. Oczywiście przymykałem oko na ten design tych postaci, który w mojej opinii jest strasznie słaby, bo tam mamy jakieś w ogóle tam 12 lat, to chyba ma tam najstarsza według mnie osoba, bo niektóre to tam wyglądają, miały po 9, także to się strasznie dziwnie w to gra. I ja miałem taki po prostu bardzo negatywny stosunek do tych postaci, nie mogłem na nie patrzeć, na jej mordy. W każdym razie, historia, słuchajcie, w Xenosadze jest niesamowicie skomplikowana. Na tyle skomplikowana, że gdy grałem, tak jak mówię, miałem przerwy w Xenosadze, bo tam były jeszcze inne gry, wchodziły gdzieś, które recenzowałem dla Was na kanale, czy tam inne, robiłem jakieś materiały, więc tą Xenosagę odkładałem na jakiś czas i wracałem do niej. Historia była na tyle skomplikowana, że musiałem się posiłkować Wikipedią, aby przypominać sobie, o co tak naprawdę w tej grze chodziło, ponieważ gra żongluje masą przeróżnych postaci, które pojawiają się znikąd. Oczywiście z czasem się dowiesz, kim one są, jaką pełnią rolę w historii, ale jest dużo takich jakby rozgrywek tutaj zakulisowych w Xenosadze, gdzie pojawiają się postacie, które pojawiają się raz, nie masz pojęcia nawet, kto to jest i tyle. Prawdopodobnie w kolejnych częściach będzie to lepiej rozwinięte, aczkolwiek no tutaj też jest ten problem, że gra jest na tyle długa, że musiałbyś przejść ciurkiem wszystkie 3 części prawdopodobnie, żeby ogarnąć wszystkie te postacie, które tam gdzieś przemykają w tle. Jeżeli chodzi o historię, ja się będę musiał posiłkować Wikipedią, bo powiem Wam, że sama ta historia no jest dość skomplikowana. Ogólnie polega to na tym, że znaleziono jakiś artefakt na Ziemi, który umożliwia podróże w kosmosie. 4000 lat później ludzkość już normalnie podróżuje sobie po planetach, jest w ogóle fajnie, ale gdzieś Ziemia zaginęła. Nikt nie potrafi jej odnaleźć, nikt nie potrafi na nią wrócić. No i pojawia się jakby rasa obcych, która się nazywa Gnosis i ona jest jakby zagrożeniem dla całej galaktyki, ponieważ ona jest jakby niewrażliwa na każdą broń. Troszkę jak w Advent Children, w Spirit Within Final Fantasy, gdzie postacie były po prostu jakby przezroczyste, więc strzały przez nie przelatywały. Podobnie jest tutaj, no ale tam ludzkość opracowała takie specjalne mechy. Tutaj one się nazywają... jak one się nazywają? Nieważne. Specjalne mechy, które mogą zadawać obrażenia tej rasie Gnosis i jeszcze takiego specjalnego cyborga, który się nazywa Kosmos, który potrafi jakby przywrócić tą rasę obcych jakby z tego takiego pół rzeczywistego świata do naszego świata i oni są wtedy wrażliwi na ciosy. No i mamy tutaj jakby jeszcze dodatkowo rasę
Realian, którzy są rasy, no nie rasy, to są jakby cyborgi, tak? Stworzone przez ludzi, którzy mają dokładnie takie same prawa jak ludzie, ale są robotami. No i mamy główną bohaterkę Shion, która jakby pracowała przy stworzeniu tego cyborga Kosmos, to też jest taka dziewczyna. No i w każdym razie historia się tam zawiązuje, pojawiają się jakieś federacje, jedna, która chce przejąć artefakt, właśnie ten z samego początku gry. Co tu się dzieje, to po prostu łeb chce eksplodować od tych wszystkich historii. Muszę przyznać, że historia jest dobra, historia jest naprawdę dobra, tylko że trzeba cały czas właściwie w skupieniu rejestrować, co się dzieje, bo wiecie, zerkniecie sobie gdzieś tam w bok, coś patrzycie, już nie wiecie, o co chodzi. Także to jest tego typu gra. Niemiecki tytuł każdej z Inosagi, jeszcze nie pokazałem, w trójce podtytuł jest Also sprach Zaratustra, czyli tak orzecze Zaratustra. Nawiązuje oczywiście do opowiadań Niczego i gra jakby nawiązuje do filozofii Niczego w przeróżnych aspektach. Natomiast to jest taki wzór, jak robili kiedyś JRPG, między innymi też Final Fantasy. Mamy tutaj jakieś takie motywy biblijne, mamy motywy jakiejś właśnie filozofii, to wszystko jest tam przemieszane. Natomiast to wszystko jakby w mojej opinii nie współgra z tymi górnolotnymi frazesami, które wypowiadają postacie, z poważnymi sytuacjami, w których się znajdują, z wyglądem postaci, które wyglądają jak wycięte z bajki dla 5-letnich Chińczyków. To jest, zupełnie mi to nie gra i to jest w ogóle rzecz, która mnie strasznie odrzuca. No ale jeżeli się przekonacie, jeżeli Wam nie przeszkadza ten design, bo nie mówię, że wszystkim musi przeszkadzać, on mnie przeszkadzał, dostajemy grę, która jest, można powiedzieć, swego rodzaju klonem Final Fantasy z turową walką. I muszę przyznać, że o ile miałem wrażenie, że Xenosaga stara się zerżnąć system walki z Final Fantasy, chociażby 7, dodano tutaj kilka fajnych rzeczy, które wbrew pozorom wpływają na taktykę. Nie będę opisywał całego systemu walki, natomiast jest tutaj dużo rzeczy, które faktycznie wypadły nieźle i o ile na początku miałem coś takiego, że zacząłem grać i trochę ten system był dla mnie chaotyczny, później, gdy się już przyzwyczaiłem, stwierdziłem, że naprawdę jest to fajnie pomyślane i to wszystko się zgrywa i jest tak, jak powinno być, ponieważ mamy tutaj jakby system bloków, który, no nieważne, nie będę tłumaczył, bo bym się tutaj po prostu zaplątał w kolejne minuty tłumaczenia Wam, a i tak jak sami nie zagracie, to i tak tego nie ogarniecie. W każdym razie system walki mocno nawiązuje do systemu z Final Fantasy i wypadło to bardzo dobrze. Oczywiście podobnie jak znaczy może w Final Fantasy to nie, ale gra obfituje w całą masę ogromnie przydługich cutscenek. Najdłuższa, która chyba jest tutaj, to zajmuje chyba 27 minut, także mamy tutaj naprawdę dużo oglądania, dużo kminienia, o co tak naprawdę chodzi, no i wszystko oczywiście poprzetykane walką. Nie ma walk randomowych, jak w Final Fantasy VII, widzimy przeciwników, co jest dla mnie dosyć dużym plusem i myślę, że jakby były walki randomowe, to ja bym tę grę po prostu odłożył. W Final Fantasy mieliśmy samony, czyli te potężne postacie, Ifrit, Shiva, które pojawiały się na scenie przywoływane przez naszych bohaterów. Tutaj mamy jakby mechy, w które może dana postać wsiąść i przez ten czas walki prowadzi ostrzał, czy tam walczy właśnie w postaci takiego ogromnego mecha. I powiem Wam tak, na początku miałem bardzo negatywny stosunek do tej gry. Znaczy intro wprowadza CG, jest ładne, fajne, ale kiedy pojawia się ta główna bohaterka, która wygląda, no nie wygląda, to nie jest Tifa z Final Fantasy, to jest jakiś... Nie wiem, jak w ogóle można stworzyć taką brzydką postać, pucołowatą świnkę. Strasznie mnie to zaczęło odrzucać, ja mówię, dobra, spróbuję. I jakoś tak mnie, słuchajcie, ta Xenosaga wciągnęła, że skończyłem ją i dzisiaj patrząc na to z perspektywy po tych 40, tam 30 paru, 39, 40 godzinach, muszę stwierdzić, że fajnie mi się w to grało. Nadal uważam, że grafika jest dla mnie paskudna, jeżeli mam na to patrzeć, ale muszę przyznać, że naprawdę fajnie się w to grało. I ten system walki był fajnie pomyślany, i ta historia była bardzo wciągająca, i to wszystko jakby się ze sobą tutaj łączyło. I Xenosaga jest taką grą, która
typem gry, za którą nie przypadam. Jest to RPG, jest to japoński RPG z chińskimi postaciami, z krowimi oczami. Rzecz, której w zasadzie no, nie trawię po prostu. I nagle się okazuje, że ta gra mnie niesamowicie wciągnęła, nawet nie tą grafiką, tylko tą samą mechaniką i fabułą. Także to jest według mnie bardzo fajna rzecz, że nagle okazuje się, że gra może się okazać fajna, jeżeli przymknie się oko na te mankamenty, które tak naprawdę troszkę mnie tutaj odrzucały. Sam opis gry pokazuje, że mówi, że jest prawie na 80 godzin gameplayu i pewnie jest, bo wiecie, to jest troszkę tak, że na pewno nie robiłem wszystkiego w Xenosadze, tam jeszcze dużo rzeczy było do robienia. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, gra jest... nie ma otwartego świata, jest raczej dość korytarzowa, czyli tak jak w na przykład pierwszych poziomach, czy też pierwszych godzinach Final Fantasy VII, ale pomimo tego, że jest korytarzowa, mamy możliwość odwiedzania jakby różnych planet, tam nie ma dużo, ze dwie może, ale ogólnie jest dosyć rozgrywka jest dosyć liniowa, także nie jest to historia, w której mamy otwarty świat i możemy wszędzie sobie podróżować. No nie, raczej jest dość liniowa. Natomiast to, co strasznie mi się podobało, a podejrzewam, że wiele osób z Was może to odrzucić, to, że w walkach gra wymaga niesamowitego skupienia. A są to walki, które czasami trwają i po 50 minut. Nie żartuję. Są walki, które walczyłem, czy też toczyłem prawie 50 minut. Zazwyczaj jak nagrywam gameplaye, zawerka, nagrywam je w takich chunkach po godzinie, po to, żeby potem łatwiej rzeczy pewne znaleźć, więc po godzinie mam takie fragmenty rozgrywki i mam dużo takich filmów godzinnych prawie, w których toczę tylko jedną walkę, słuchajcie. Podobało mi się to strasznie, że gra wymaga nieziemskiego skupienia podczas walki. Jeden błąd i tracisz drużynę i koniec. Gra nie korzysta z fajnych rozwiązań jak Final Fantasy Remake, że Cię cofa przed ostatnią walkę, tylko cofa Cię do save'a, do save pointa, a czasami niestety save point był na przykład oddalony od walki, którą przegrałeś, nie wiem, 40 minut, nie? I 40 minut musisz dymać od nowa. I ja miałem kilka razy taką sytuację. Natomiast walki, tak jak mówię, są czasami mega trudne, wymagają bardzo dobrego zrozumienia całego systemu i co tak naprawdę robimy i jakie będą konsekwencje tych czynów naszych. Wymagają też myślenia trochę w przód, przewidywania ruchów przeciwnika, co też mi się bardzo podobało. No i to, że te walki, te długie szczególnie walki, na początku myślałem, że mnie to strasznie będzie irytowało, ale koniec końców ta satysfakcja, kiedy pokonasz, przed którym walczysz po prostu godzinę i pokonujesz go, ta satysfakcja jest niesamowita, nie? Natomiast zdaję sobie sprawę, że jest to dość rzecz, która wielu może odrzucić, między innymi mniej cierpliwych graczy, spędzenie godziny na patrzeniu na turową walkę może być trochę irytujące dla wielu z Was, ale mnie to tak, słuchajcie, wciągnęło, że ja po prostu nie mogłem, nie? Oczywiście nie wszystko w grze zostało dobrze pomyślane, na przykład system menu, zarządzanie różnymi ciosami, magią, to jest po prostu koszmar. Oczywiście później to ogarniasz, ale na początku ilość przeklików, żeby dostać się do jakiejś opcji jest wręcz absurdalna. Ja po 30 godzinach łapałem się na tym, że zastanawiałem się albo przeklikiwałem opcje, bo nie pamiętałem, gdzie się wchodziło, na przykład, żeby założyć postaci zbroję. Rzecz, która powinna być od razu dostępna na ekranie, pierwszym ekranie, wymaga jakieś tam wejścia w menu, w podmenu, kolejne podmenu, kolejne ikonka, kolejne okienko i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo złożony, jeżeli chodzi o sam system menu zarządzania postaciami. W mojej opinii bez sensu trochę, bo bardzo długo się spędza, dużo czasu w menu, a to przeklikiwanie zaczyna w którymś momencie strasznie irytować, zwłaszcza, że gra nie korzysta z takiego sposobu levelowania, jaki jest dostępny w innych grach. Tutaj jest raczej to na tej zasadzie, że levelujemy jakby ciosy kończące, tak to nazwijmy. Można powiedzieć, że to są takie limit breaki, które możesz wykonać w zasadzie co drugą turę jakby. Także jest to ogólnie dość złożone. No sam ten system, jeżeli się na niego spojrzy, jest on dość złożony, jest skomplikowany, ale jeżeli się przekonacie, zobaczycie, że dostajecie naprawdę fajną grę z fajną historią i z fajnym systemem
walk. Natomiast zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie nie pamiętam już dokładnie części drugiej, bo ja w ten epizod drugi grałem troszkę. Natomiast wydaje mi się, że w tej drugiej części tak bardziej to troszkę wygładzono i to lepiej działa i lepiej wygląda i w ogóle jakby bardziej płynnie się gra. Natomiast ta pierwsza część jest jeszcze mocno taka, można rzec, archaiczna i tu mówię, próg wejścia jest bardzo wysoki. Ale jeżeli lubicie się pomęczyć, lubicie pograć w grę, która na początku wydaje się całkowicie absurdalnie jakaś po prostu nie do wejścia w ten świat i nagle się okazuje, że jest to tak fajny tytuł, to polecam Wam Xenozagę. Jeżeli nie kierujcie się też tym, że graliście w Xenoblade i stwierdzacie, o Xenoblade było dobre, to Xenosaga też będzie dobra. To są zupełnie, słuchajcie, różne gry, zupełnie różne uniwersa, zupełnie różni bohaterowie, zupełnie różne historie. One się ze sobą w żaden sposób nie łączą i to, co było w Xenoblade, na pewno nie znajdziecie w Xenosadze, to są zupełnie inne gry. Także na tym się też nie ma tutaj co za bardzo wzorować, tak, że jeżeli podobała, to ja też sięgnę. Jest to naprawdę fajna gra, mi się strasznie mnie to wciągnęło, chociaż Mariola, jak patrzyłam, znowu w to grać, tam po prostu na te dziecięce postacie, które walczą przez godzinę z jakimś tam bossem. O fuck, ale muszę przyznać, że ja się go nie bawiłem nieźle. Natomiast jeżeli ktoś z Was chce sięgnąć po Xenoblade, od razu wyjaśniam, najlepiej sięgnąć po 3 części wydane w Stanach Zjednoczonych, które są wszystkie oczywiście w systemie NTSC. Nie ma sensu sięgać po wersję palowską tylko części drugiej, tylko od razu sięgnąć po 3 części, które pojawiły się w Stanach Zjednoczonych. Warto dodać, że troszkę się wkręciłem w ten świat, bo tam jeszcze do Xenosagi pojawił się też jakaś manga, jakieś anime. To już tam tego nie zgłębiałem, ale tam powiedzmy doczytywałem i byłem zainteresowany, jak to tam ta historia się rozwinęła. Także ten świat, ten uniwersum było dosyć rozłożone, jeżeli chodzi o przeróżne media, na których się pojawiało. Podobnie zresztą jak Final Fantasy, na przykład 7, gdzie później pojawiły się te jakieś wątki poboczne w postaci jakichś tam filmów, gry na PSP, gry na komórki, także tutaj też z Xenosagą było dużo tych elementów jakby pobocznych, które gdzieś tam jeszcze się dopakowywały tą historię, ale tak jak mówię, tego nie zgłębiałem, raczej skupiłem się tylko na samej historii na PlayStation 2, natomiast no jest tam jeszcze kilka rzeczy do ogrania. No słuchajcie, no dobra gra, kurde, naprawdę dobra gra i to jest jeden z tych wyjątków potwierdzający regułę, że nie gram w RPG i strasznie mi się podoba. Zresztą jak oglądaliście moje streamy, to wiecie, to Wam mówiłem nieraz, że męczę tego Xenosagę i tak dalej i cały czas w niego gram, ale to nie była gra, którą w którymś momencie stwierdziłem, że już mi się nie chce w to grać, że mi się ta gra nie podoba i ja rzucam to. Skończyłem ją od początku do końca, dlatego że mnie wciągnęło. Także to jest, nie wiem czy rekomendacja od osoby, która nie lubi RPG-ów, rekomendacja gry RPG-owej japońskiej jest dobrą rekomendacją, ale warto spróbować, słuchajcie, warto spróbować, naprawdę warto spróbować. Tak jak mówię, amerykańską wersję najlepiej, palowskiej lepiej nie dotykać. Chyba że znacie japoński, to jest jeszcze japoński, to jeszcze powiem, w wersji japońskiej jest najmniej jakby ocenzurowana ta wersja, wiadomo. Ta wersja amerykańska to też tam zgłębiałem temat, jest troszkę ocenzurowana. Nie jest tego dużo, są to jakieś ocenzurowane cutscenki, takie powiedzmy stonowano jakby brutalność niektórych cutscenek, ale w mojej opinii nie wpływa to w żaden sposób na odbiór gry, także spokojnie można grać i nawet nie będziecie wiedzieć, gdzie to zostało ocenzurowane, bo powiedzmy sobie szczerze, dopiero jak zobaczysz side by side, to stwierdzisz, że faktycznie to jest inaczej. Tak, to raczej tego nawet nie zauważysz. Także słuchajcie, no jeżeli lubicie RPG japońskie, polecam, słuchajcie, kilkadziesiąt godzin fajnej historii z fajnym systemem walki, trochę archaicznym, z ciężkim menu, ale satysfakcja, kiedy tę grę przejdziecie, to jest po prostu jakbyś przeszedł w samych majtach jakiegoś Dark Soulsa na pierwszym poziomie bez levelowania. To jest właśnie to. Także polecam, bardzo fajnie. Czy druga część i trzecia się pojawi? Dajcie znać, czy chcielibyście posłuchać. Wiem, że to jest gra dosyć niszowa i pewnie ten film obejrzy 5 osób, ale jeżeli będziecie chcieli, żebym zrobił filmy o części drugiej, części trzeciej, one się wtedy pojawią, aczkolwiek to trochę potrwa. Muszę odpocząć, nie będę sięgał od razu po drugą część, która znowu zajmie kolejne 30 godzin. Musi być ten bufor czasu, kiedy troszkę sobie odsapnę od Xenosagi, no i zacznę grać w kolejną część. To tyle.
Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.